Cześć, witam Was. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób sprawdzić sprawność działania pompki z ekspresu do parzenia kawy. Do tego celu wystarczy zwykły manometr, wyskalowany od 0 do 15-16 barów. Może być większy zakres, maksymalnie 20 barów wystarczy. Potrzebna będzie jeszcze przejściówka, do której przyłączę wąż pompki z ekspresu. Przejściówkę taką do manometru szczelnie przykręcamy. Po przykręceniu tej końcówki podłączę manometr do pompki wodnej. To jest pompka wyjęta z ekspresu. Wąż ssący, wąż tłoczący, manometr, który zaraz podłączę, przewód elektryczny z końcówkami konektorowymi, które podłączę do pompki. Gdy już wszystko przygotuję, podłączę pompkę do sieci elektrycznej. Przed załączeniem manometru należy pompkę odpowietrzyć, tak żeby nie pracowała ona na sucho. Teraz podłączę manometr za pomocą opaski metalowej. Aby połączenie było szczelne, dokręcam opaskę kluczem nasadowym. Przewód przelewowy można ułożyć w naczyniu. Podłączę teraz zasilanie. Zobaczcie, po wyłączeniu zasilania układ utrzymuje ciśnienie. Popuszczę teraz opaskę. Ciśnienie spada. Pompka wody w ekspresie powinna uzyskiwać ciśnienie 15 barów. Widoczne jest delikatne odchylenie od zakładanych parametrów. Manometr wskazuje 14. Nie ma obawy, dobrze jest. Uzyskane ciśnienie jest wystarczające do zasilania ekspresu. Kolejna próba to wydajność pompki, to znaczy ilość wody pompowanej przez pompkę w ciągu 1 minuty. Przy pomocy 2 szklanek odmierzę ilość wody, która tłoczona jest przez pompkę w ciągu 1 minuty, a powinna się ona mieścić w granicach 500 ml, 650 ml. No zobaczymy, co potrafi ta pompka. Oczywiście włączam stoper, przechodzę do pomiaru. Przypomnieć należy, że tylko odpowiednia ilość wody i pod odpowiednim ciśnieniem zapewni nam właściwe parzenie kawy w ekspresie. Wystarczy, jest ok. Jak widzicie, 2 szklaneczki pełne są. Czas 49 sekund. Pompka jak najbardziej dobra, czyli jest sprawna podczas parzenia pysznej kawy. Oczywiście, o ile ekspres jest w dobrym stanie technicznym. Tak naprawdę od tej pompki bardzo wiele zależy. Jak sami widzicie, można w bardzo prosty sposób ją sprawdzić, czy jest faktycznie dobra. Przechodzę teraz do kolejnej pompki podobnej. Zobaczymy, jak się spisuje podczas testów. Podłączam do wężyków pompkę w bardzo podobny sposób oraz do przewodów elektrycznych i sprawdzam, jak funkcjonuje. Przed założeniem manometru odpowietrzam pompkę. Podłączam zasilanie i od razu widać, że pompka jest niesprawna, uzyskuje bardzo niskie ciśnienie. Pokażę Wam jeszcze, jak sprawdzić pompkę w ekspresie bez jej demontażu poprzez odłączenie wężyków doprowadzających oraz zasilania elektrycznego. Pominę w ten sposób sterowanie automatyki ekspresu. Podłączę manometr do zaworu z tłumikiem przepływu przy pomocy opasek metalowych.
Odłączę oryginalne konektorki zasilania pompki oraz podłączę zasilanie zastępcze. Zanim podłączę manometr, również odpowietrzę pompkę wodną. Warto dodać, że pompka nie może pracować bez wody, bo może się przegrzać i uszkodzić. Jak widać, występuje tu nieszczelność na złączu. Aby uszczelnić przeciek, założę opaskę o mniejszym rozmiarze. Jak widać, ciężko dokonać pomiaru, ponieważ wkradła się nieszczelność w zaworze oraz powietrze jest w układzie i wskazówka bardzo mocno drga. Dopiero po wymianie zaworu będzie można sprawdzić, czy pompka działa prawidłowo. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że pomogę Wam, jak sprawdzić pompkę przy pomocy zwykłego manometru. Trzymajcie się, cześć!